Ile trzeba czekać na części? Co z tym serwisem i jaka jest naprawdę trwałość chińskich samochodów? Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Auto Made in China. I dzisiaj na te wszystkie pytania odpowiemy. Powiem więcej, będziemy na te pytania odpowiadali w nowej serii, na którą jeszcze nie mamy nazwy, ale to się wymyśli. Sięgniemy w tych pytaniach do źródła, bo zapytamy osoby, które chińskimi samochodami jeżdżą na co dzień, które chińskie samochody kupiły, no i teraz się muszą z nimi bujać. Grzesiek jest osobą odpowiedzialną w firmie za wybór samochodów służbowych, ale też tymi samochodami jeździ. Na co dzień Grzesiek jeździ Kiją Sportage. Cześć. Cześć. Ale kupiłeś też do firmy MG HS-a. Czasami tym samochodem jeździsz, ale to jest auto służbowe innej osoby. Dokładnie. No to opowiadaj, dlaczego taki wybór, jak tymi samochodami użytkuje się, jak się jeździ nimi na co dzień, no i ile to wszystko kosztuje? To tak, pierwszym zakupem jaki był, to była Kia Sportage. To jest wersja PHEV. Tanio nie było. Tanio nie było tak, bo to jest taka najbogatsza wersja, jaka jest możliwa do kupienia pod względem wyposażenia wewnątrz i silnika. Samochód był zakupiony do nas do firmy 1,5 roku temu. Mam przejechany już 19 000 kilometrów i na obecną chwilę żadnych usterek, awarii nie było. Jeżeli chodzi o MG HS-a, to w firmie u nas jest trzeci miesiąc. Głównie jeździ nasza projektantka. No, pierwsza szkoda drobna już była, mianowicie gdzieś jadąc po prostu kamień musiał strzelić w szybę. No jest zbita. No niestety rzeczy takie potrafią się zdarzyć. Widać, że to jest odprysk ewidentnie po kamieniu, że to nie jest jakaś tam wada. Słuchaj, zwykła użytkowa rzecz, Tak. zwykła obsługowa sprawa. No i co? No różnica jest taka, że na szybę, jeżeli chodzi o jakiegoś zamiennika, to wszyscy oczami świecą, a w serwisie 3 miesiące, żeby Okej. zamówić. Czyli nie ma szyby Nie ma od ręki, tak. dostawców, nie ma od ręki, Tak. musisz na to czekać. Tak. Salon nie zaproponował, bo de facto z tym nie możesz jeździć. Salon Tak, nie... ale cierpliwie czekamy, więc Okej, ale nie zaproponował Ci samochodu zastępczego na przykład Nie. na czas oczekiwania. Niestety naprawdę. nie. A ile kosztuje taka szyba? 2000 bodajże 400 zł brutto. Czyli cena jest mniej więcej porównywalna z szybami do innych Cena jest samochodów. porównywalna, tym bardziej, że to jest jakby nie było wersja z elektroniką na szybie, gdzie jest to czytanie znaków, odległości, więc... No to kwestia kalibracji później po założeniu Dokładnie. szyby. Pytanie jest takie, bo jak tutaj sobie chwilę przed nagraniem staliśmy, to powiedziałeś, że nawet lakier jest ładniejszy w tym samochodzie. Bo to jest perła, to jest zwykły lakier biały. Tak, no to teraz tak, patrząc pod względem takim firmowym, no to jak to ma być reklama dla firmy, no to ten samochód musi wyglądać fajnie. Jeden i drugi wygląda bardzo oryginalnie, tylko tu jest na przykład lakier zwykły, tu jest lakier perłowy i dopiero jak te samochody staną faktycznie obok siebie, no to wtedy widać tą różnicę. A w kwestia wyposażenia, bo to jest istotne w przypadku chińskich samochodów, no bo tutaj tych możliwości doboru różnego rodzaju rzeczy jest całe mnóstwo. Tutaj tak naprawdę jesteś skazany na dwie wersje. Wybrałeś wersję najbogatszą. Tak. W Dlaczego? jednym i w drugim. Bo akurat w chińskim samochodzie, w MG HS-ie, ta różnica między słabszą a droższą wynosiła bodajże 15 chyba tysięcy brutto. A jednak znowu w przypadku samochodu służbowego to, że skóry na przykład są tej bogatszej wersji, no to się bardziej sprawdza podczas eksploatacji po prostu, że nie ma, że się coś wyleje i trzeba do tapicera dawać czyszczenie tapicerki, tylko dużo łatwiejsze w utrzymaniu czystości, skrzynia automatyczna. No 15 tysięcy złotych różnicy, nie jest to kosmos. Dlaczego nie druga Kia? Cena. Cena, ponieważ tu mamy 7 lat gwarancji, tu mamy 7 lat gwarancji. Ten samochód już jest po pierwszym serwisie, przeglądzie okresowym w Kii. Przegląd kosztował chyba około 1000 zł brutto. Ten jeszcze przeglądu nie miał, przegląd tutaj jest raz na 2 lata. Znasz cenę przeglądu? 900 zł brutto, więc tak raz na 2 lata to jest bardzo dobra oferta. Przedsiębiorcy potrafią dobrze liczyć pieniądze. Tak, powinni przynajmniej. No i kwestia cena tak naprawdę taka zakupowa. Ten samochód w takim wyposażeniu to jest kwota około 230 z hakiem tysięcy brutto. Tu mamy 130 tysięcy brutto, to jest 100 tysięcy złotych różnicy. Ale powiedzmy, że to jest hybryda PHEV, czyli Tak. droga technologia, droższe auto,
Tutaj mamy zwykły silnik benzynowy, chociaż już jest też auto dostępne w wersji Dokładnie. hybrydowej. Tu jest też wyposażenie w środku bogatsze mimo wszystko. Ten konkretny model jest najbogatszą wersją wyposażenia w Kia Sportage. GT Line. Tak, GT Line, czyli mamy sportowe fotele, mamy podgrzewane wszystkie siedziska, przednie są dodatkowo wentylowane, jest podgrzewanie kierownicy, jest dach panoramiczny, ładowarka indukcyjna, no i samochód generalnie jest funkcjonalny. No dobra, Nagłośnienie ale- Harman Kardon jeszcze mogę dodać. No dobra, ale to wyposażenie w MG też jest dość bogate. Tak, i znowu dochodzimy tak naprawdę do ceny, ponieważ MG nie ma wentylowanych foteli, nie ma podgrzewanej tylnej kanapy, nie ma panoramy, no ale mówimy o różnicy 100 000 złotych w tym momencie. Można więc to przeboleć jakoś. za Można tę stówkę przeboleć, w tym bardziej jak kieszeni. mówimy o samochodach flotowych tak naprawdę. To są samochody, które no nie są do wożenia dzieci, całych rodzin, tylko kierowca ma z przodu się czuć komfortowo. Czy nie ma panoramy, nie wpływa chyba na eksploatację samochodu. Znaczy tak ja bym naprawdę. powiedział inną rzecz, bo wymieniłeś takie rzeczy w samochodzie, dodatkowe wyposażenie, które tak naprawdę kiedyś, jeszcze parę lat temu, były zarezerwowane dla samochodów naprawdę wysokich, wyższych segmentów. Tak. No tu mówimy o zwyczajnym SUV-ie, koreańskim, chińskim, na co dzień, średniego segmentu tak naprawdę, a mówimy, że ma i wentylowanie, i grzanie, i z tyłu, i z przodu. No to jest jakiś kosmos w ogóle, jeśli chodzi o wyposażenie dzisiaj w samochodach. Tak, tutaj jeszcze akcesoryjnie na przykład Kia potrafi zamontować coś takiego, co jest bardzo oryginalną rzeczą i to nie jest w standardzie, tylko to w salonie już było montowane, gdzie jest doświetlenie bagażnika od strony kanapy, tam jak się klapy, jak się podniesie klapę do góry. Tutaj są zamontowane po prostu bardzo mocne LEDy i nie ukrywam, że w nocy to robi niesamowitą robotę, bo cały bagażnik jest doświetlony oraz strefa, która jest tutaj. To standard powinien być w każdym samochodzie, a to jest dodatkowo montowane przez salon. To nie jest rzecz, którą można skonfigurować. A, czyli to jest w ogóle kwestia salonu. Akcesoryjne, to jest tak, to jest wyposażenie akcesoryjne. No ale warto na to zwrócić uwagę i warto do tego salonu chyba pojechać. Tak. Jeśli to jest tylko ten jeden salon. Dużo tutaj tego piano black, co fajnie wygląda w połączeniu z białym lakierem. Kwestia pojemności bagażnika? W litrach nie powiem, ale porównywalne są. Znowu... Nie chodzi o litry, chodzi o to, żeby właśnie zmieścić to, co na co dzień się w tym samochodzie wozi. Tak, no głównie to są takie miarki wożone, nie wiem, poziomnica, jakieś miarki, akcesoria budowlane. Jeżeli mielibyśmy tu walizki włożyć, żeby dojechać na lotnisko, to zakładam, że 2-3 spokojnie też wejdą. Dobra, to są wszystko rzeczy, o których można sobie długo gadać, ale przecież Ty jesteś użytkownikiem jednego i drugiego samochodu jednak, więc powiedz mi, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie takiego codziennego użytkowania? Wsiadasz do tego, nie wiem, czujesz się lepiej, gorzej, wsiadasz do tego, ten samochód jest bardziej dynamiczny, coś Ci przeszkadza, coś skrzypi, coś trzeszczy. No właśnie podczas eksploatacji te samochody są naprawdę bardzo podobne do siebie. Poza tym też wybierając na przykład MG HS-a, to zrobiliśmy taką standardową rzecz, czyli fajnie byłoby jednego dnia przejechać się kilkoma samochodami pod rząd. I tutaj od razu powiem, że w tym budżecie, w którym jest ten samochód, to porównywaliśmy go z Fordem Pumą. I jazdę testową, zanim pojechaliśmy do MG, mieliśmy Fordem Puma, troszeczkę droższy od MG HS-a. Ale mniejszy. Ale mniejszy i jeżeli chodzi o przyjemność z jazdy tak naprawdę, o komfort jazdy, o tą przestrzeń, która otacza kierowcę, bez porównania. Po prostu to jest samochód 2 klasy wyżej, a w tej samej cenie. A jak pod względem jazdy? No bo to jest też istotne i wszyscy, którzy nie spróbowali przejechać się chińskim samochodem, no to wiesz, jakie mają opinie na ten temat. Jakby ktoś się mnie rok temu spytał, to zdanie Chińczyka Ford, no bez porównania Ford tak naprawdę, ale jeżeli ja się przesiadam z jednego do drugiego samochodu, tutaj czuję premium, tam czułem samochód kompaktowy po prostu, ładny, elegancki. tutaj czujesz? Tutaj czuję premium, tak. No to nieźle, to zobaczmy teraz to premium, bo jestem ciekaw, na co zwracasz uwagę w pierwszej kolejności, jak wsiadasz do tego auta. Że ten samochód jest po prostu ładny. No dobra, te fotele są trochę inne niż w Kii, nie ma tej Alcantary ładnej, ale to jednemu się podoba, drugiemu nie. Tak. Czy tutaj jest dołożone coś, tak jak na przykład to oświetlenie w Kii? Nie, no bo znowu to jest MG, tam są tylko 2 wersje wyposażenia, czyli tutaj jak ktoś chce sobie coś dołożyć, to sam tak naprawdę musi sobie, nie wiem, wyszukać gadżety i dokupić. Wycieraczki dołożyliśmy jedynie. Tak, Przepraszam, nie, wycieraczki, tak, wynegocjowaliśmy, bo się pytaliśmy o jakiekolwiek rabaty. MG powiedziało, że niestety mają tak fajną cenę, że rabatów nie dają, ale sympatyczna pani dorzuciła nam w cenie jeszcze wycieraczki, więc... Jak wygląda kwestia obsługi multimediów? Bo na to też niektórzy zwracają uwagę, że one działają tak sobie, że trzeba się tego nauczyć.
Ty czujesz jakąś różnicę? Wygodniejsze faktycznie są w Kii i bardziej intuicyjne. Tu gdzieś trzeba się przeklikać. Niektóre tłumaczenia są troszeczkę śmieszne, gdzie nie są typowo po polsku, tylko taka łamana polszczyzna. To też kolejna rzecz jest taka, tylko w nowych kijach, nie pamiętam jak się nazywa system ostrzegania o przekroczeniu prędkości. Kia to jest 2023 rocznik, więc jeszcze te przepisy unijne nie obejmowały ostrzegania przy przekroczeniu prędkości. Tutaj już ten system jest, że trzeba, jeżeli się przekroczy te 2-3 km, trzeba ten system wyłączyć. Wyłączenie z kolei systemów ostrzegających kierowcę tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo trzeba się przeklikać przez menu. W Kii jest o tyle fajnie, że jest jeden guzik na kierownicy, który przytrzymamy troszeczkę, systemy są wyłączone. Ale jeżeli chodzi o samą obsługę, porównywalne, bardzo porównywalne. Upierdliwość systemów, które powiedziałeś o tych ostrzeżeniach związanych z prędkością, ale ostrzeżenia, które badają Twoją koncentrację, bo MG jest jedną z nielicznych marek, i to zawsze powtarzam, która ma pełną homologację europejską, czyli te systemy są. Do tego służy ten na słupku A, ta kostka. Czy to jest irytujące, denerwujące, czy zwracasz na to uwagę, czy w ogóle przyzwyczajony jesteś? To znaczy ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jest troszeczkę irytujące, bo nawet przy manewrze wyprzedzania czasami, żeby na 40 na 50 km przekroczyć prędkość, no zdarza się. Zanim jeszcze dokonaliśmy zakupu, też oglądaliśmy testy, między innymi Wasze samochody, MG, między innymi właśnie HS-a, i dużo recenzentów zwraca uwagę na to, że system zmęczenia kierowcy jest bardzo taki nadgorliwy. Tylko jak później się doczytaliśmy i sami sprawdzaliśmy ten samochód, to on działa na takiej zasadzie, że dla niego otwarcie buzi, ziewanie to jest zmęczenie i wtedy pika, ostrzega. Więc każdy recenzent, który opowiadał i ruszał tymi ustami, system widział, że on jest zmęczony. Czyli jeżeli jedziemy i nie rozmawiamy... jeszcze patrzymy do kamery jednej, drugiej, więc nie skupiamy wzroku na tym, co dzieje się przed Tak, a samochodem. jeżeli nie rozmawiamy przez zestaw głośno mówiący, patrzymy się na drogę, to ten system jest w ogóle bezobsługowy. Praktyk. I tak samo jeżeli chodzi o prowadzenie na przykład, no to też w niektórych testach się powtarzało to, że przy przy asystencie jazdy to też niektórzy mówili, że potrafił tak naprawdę od pasa do pasa się odbijać. Ten model tego nie ma. Nie wiem, czy jest wyjątkowy, czy jest soft może bardziej zaktualizowany. On faktycznie, jak się zapnie mu asystenta jazdy, ręce z kierownicy można zdjąć, on faktycznie ładnie trzyma pas. No my to staramy się tłumaczyć w naszych testach. Czasami jest tak, że faktycznie, żeby uruchomić ten system, no trzeba się gdzieś tam przeklikać. Tych systemów asystujących jest tutaj kilka, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Dobra, to są takie rzeczy, które gdzieś tam wyłapujemy, które gdzieś tam się zmieniają w czasie użytkowania samochodu, ale najważniejsze pytanie. Jak testujemy samochód, no to mamy go tydzień, może trochę dłużej, może trochę mniej. Nie każdy nawet wyjedzie zbiornik paliwa. Jak wygląda kwestia zużycia paliwa? Bo moja obserwacja jest taka, że chińskie samochody jednak nieco więcej palą niż inne. Nazywając rzeczy po imieniu są paliwożerne po prostu. Tak, potwierdzasz, nie zaprzeczasz. Tak. No to jest chyba największa bolączka tak naprawdę wszystkich modeli, bo mamy przeważnie te silniki 1.6 benzynowe. No i tutaj tak przy takiej mieszanym stylu jazdy to te 9,5 litra plus minus to jest takie realne spalanie. Te 8 litrów to jest, nie wiem, trasa 60 na godzinę i bardzo powolna. Bo wejdę Ci w słowo po raz kolejny, to jest faktycznie różnica, bo nie chodzi o to, żeby jechać o kropelkę i gdzieś tam próbować osiągnąć jak najlepszy wynik, tylko normalnie użytkować samochód, nie? Tak, nie męczyć się. Tym bardziej znowu, to jest samochód służbowy, tutaj jak trzeba gdzieś pojechać na spotkanie. Pracownik ma kartę? Nie ma karty, ma blika. Ma blika, ale no jeżeli musi projektantka pojechać na spotkanie na daną godzinę, to ona nie może po prostu jechać, nie wiem, wleć się, tylko no, musi na konkretną godzinę dojechać. Więc te 9,5 litra to jest takie naprawdę realne spalanie w cyklu mieszanym. Drastycznie mniej od Kii, ponieważ Kia z uwagi, że jest PHEV-em, tam jest od nowości z 19 000 km średnie spalania 3,1 litra, to jest mniej niż producent deklaruje. Z uwagi na to też, że u nas w firmie te samochody jeżdżą tak naprawdę bardzo blisko od biura, czyli to są wyjazdy 10-15 km od firmy, podładowanie ładowarką i znowu wyjazd do klienta. Przy czym, znowu, biorąc pod uwagę, że tym prądem musimy się doładować, że te 3,1 litra to tak naprawdę w cenie paliwa to jest jakieś tam 5 litrów, powiedzmy na 5-6 litrów na 100 km, czyli różnica już się robi 3-4 litry na 100 km, co w skali roku to daje około 2500 zł różnicy, czyli przy tych kilometrach, co my robimy, 11-12 tysięcy rocznie.
Czyli znowu, ten samochód rocznie w stosunku do kij przepala około 2500 zł, ale biorąc pod uwagę różnicę w cenie zakupu, to teraz co się bardziej opłaca? Samochód ekonomiczny, który w zakupie kosztuje dużo więcej, czy samochód, mówi się, nieekonomiczny, ale tani. To chcesz mi powiedzieć, że tak naprawdę nie ma się co zastanawiać nad MG HS-em w wersji hybrydowej, bo on jest droższy. Lepiej kupić najtańszą możliwą wersję, bo no to się później nie bilansuje. Tak, i też zależy od tego, jak kierowca będzie eksploatował ten samochód, bo jeżeli samochód ma być kupiony w trasy i robić, nie wiem, po 60 tysięcy kilometrów rocznie, no to wtedy trzeba wziąć kalkulator i sobie przeliczyć. Ale jeżeli mówimy o normalnej eksploatacji 12, 15, 18 tysięcy kilometrów rocznie, no ta różnica chyba nie jest tego warta. Mówimy, że przedsiębiorcy dobrze wszystko liczą. Powiedz mi, no bo kupowałeś samochód na firmę, więc jak wygląda kwestia podejścia marki do zakupów flotowych, do zakupów firmowych? No bo wiadomo, że jak idziemy do takiej renomowanej marki, która u nas już jest, możemy liczyć na dobre leasingi, dobre kredyty, obsługę, rabat. Czy tutaj w ogóle ktoś zaproponował Ci rabat albo nie wiem, dobry leasing? W jedną sobotę mieliśmy jazdę testową. Decyzja od razu zapadła po jeździe testowej. Kolejną sobotę go odbieraliśmy. To było tydzień czasu od momentu decyzji Tutaj do zamówiony zakupu. czy też? Tutaj też był stokowy, więc też w miarę szybko. Przy czym MG powiedziało, że mają bardzo dobre ceny. Mogą wycieraczki dorzucić po prostu z uwagi, że szybko decyzję podjęliśmy i podawali przykład firmy, która kupowała 10 samochodów wcześniej przed nami do firmy, dostała 100% rabatu. I mimo wszystko się zdecydowała, no bo ta cena cennikowa po prostu jest bardzo atrakcyjna. Poczekaj, firma kupowała 10 samochodów, mówiłeś, że 100 tysięcy różnicy jest, gdyby No kupowała to szybko licząc, 6. 1300 zł na samochodzie, 10 samochodów, 13 tysięcy brutto rabatu Niezłe. na flocie. No tak, ale cena zakupu nieporównywalna do ceny zakupu Tak, takiego no mówimy tak takiego naprawdę o samochodu, tym, nie? że prawie dwa te samochody są warte tyle co ten. No dobrze, jeździsz, użytkujesz, jesteś zadowolony? Tak, przy czym przyznam się, że na co dzień tym samochodem jeżdżę, tutaj okazjonalnie, tutaj nasza projektantka tym samochodem jeździ. Jest zadowolona? To się nie trzeba spytać. To zaraz Myślę, że zapytamy. tak. Chińskich samochodów na naszym rynku jest coraz więcej. Rozważałeś w ogóle inne marki chińskie? Tak, wracając do tej soboty, to wyglądało tak, że z samego rana mieliśmy jazdę Fordem Pumą, później mieliśmy MG HS-em, później mieliśmy jeszcze umówioną jazdę w podobnej cenie Dacią Duster nową, a na sam koniec miała być Omoda 5. Więc i wszystkie te samochody Ford Puma, które wymieniłem, są w podobnym pułapie cenowym, ale nie ukrywam, że jak już się tym samochodem po prostu przejechaliśmy, to małżonka już nawet powiedziała, że odpuśćmy sobie, już dalej nie jeździmy, ceny są podobne, temu samochodowi totalnie nic nie brakuje, bierzmy ten. Więc... Okej, bo jeszcze jest jedna ważna rzecz akurat w przypadku MG, no bo ta nazwa gdzieś nam brzmi znajomo, nie? To jest faktycznie brytyjska Troszkę nazwa. tego prestiżu. No właśnie. To jest jak trochę Volvo. Co Troszkę... ty powiedziałeś? Nie, no ale chodzi mi, że tak już na papierze w tym momencie mówmy się, że Volvo też jest Tak, chińską oczywiście. marką. Bo jest. Tak, a MG brzmi jak MG, a nie brzmi jak Jayku, nie brzmi jak Omoda i nie brzmi jak ileś innych chińskich nazw, do których trzeba się jakoś przyzwyczaić. Okej, czy jeśli będziesz zmieniał samochód, to też będziesz brać pod uwagę chińskie auta? Każda następna zmiana samochodu w firmie obowiązkowo będzie porównywana z chińskimi samochodami, no bo cena idzie w tym momencie w parze tak naprawdę za jakością. To chyba najlepsza rekomendacja jest i to nie ja powiedziałem, tylko Grzesiek. Dobra, szef może sobie gadać, że samochód jest fajny i tak dalej, ale najważniejsze zdanie ma oczywiście osoba, która ten samochód użytkuje na co dzień. Iza, cześć. Tak, cześć. Jeździsz tym autem? Tak. I jak? Generalnie bardzo mi się podoba. Zrobiło na mnie duże wrażenie z tego względu, że jest bardzo wygodne. Plusy? Plusy. Sam jeździ, czyta znaki, w ogóle nie trzeba pilnować prędkości, bo wszystkie są komunikaty, więc jest bardzo bezpieczne. Wygodny? Tak, bardzo. Komfortowy? Tak. Ale na początku musiałam się przyzwyczaić do tych różnych gadżetów, które tam są. A, no Bo widzisz. jeździłam nieco prostszym autem, więc A czym jeździłaś? Volvo, takim starszym, ale generalnie też był to automat. Natomiast nie miał tyle autem. gadżetów, jakichś tam innych rzeczy. Ja jestem kobietą, więc oceniam to trochę inaczej. Dobra, a to jak jesteś kobietą, ma dla Ciebie znaczenie, że samochód, nie wiem, jest ładny, brzydki? Tak, oczywiście. I ten jest jaki? Tak, dla mnie jest ładny. Elegancki Ładny, bardzo. elegancki. Dużo miejsca w bagażniku? Myślę, że sporo.
sporo rzeczy się tam mieści, także jak się tak załadujemy całą rodziną, to spokojnie naprawdę można dużo rzeczy tam. To spójrz na Napakować. samochód i wymień dwie najładniejsze rzeczy, które Ci się tutaj najbardziej podobają. Z zewnątrz? Tak. Kształt. Kształt. Z przodu jest bardzo ładny. Ma Jakieś ładne detale, światła. coś tutaj, te Tak, piano światełka black, na coś. przykład. Światła Ci się podobają. No to pięknie. To teraz cały wsiadamy przód. do środka Dobrze. i wskaż 3 rzeczy, które Ci się podobają i jedna, która Ci się nie podoba. Powiedz też o takiej rzeczy, która po prostu doprowadza Cię do furii, jak wsiadasz do tego samochodu. Jest coś takiego w ogóle? Na razie nie ma takiej, ale jeśli chodzi o takie rzeczy wizualne, to najbardziej mi się podoba, że jest piękny wyświetlacz. Wszystko widać, fajnie można sterować, jest to bardzo wygodne. Jakiś taki detal na minus to, że mogłaby być tu jakaś zabudowa, która by ukrywała właśnie to miejsce na kubki, jakieś tam ładowanie i takie pierdoły, prawda? Bo są auta, w których tego nie widać. Nie? Oczywiście z miejsc na kubki bym nie zrezygnowała w żaden sposób. Miejsce na kawę musi być. Może rozwiązanie będzie utrzymywanie tu porządku. Czy u mnie w samochodzie jest brudno? Nie, no absolutnie. Porządek jest zachowany. Chodzi o to, że po prostu to widać, to jest taki detal, który mógłby być zasłonięty. Ale powiedz... W Volvo tak jest. Jest taka fajna firaneczka, którą się zasuwa. Ale nie powiedz, ma. bo mówiłaś jeszcze o jednej rzeczy, że zimą coś się tutaj dzieje niepokojącego. Zdarzyło mi się 2 razy, że bagażnik się nie otworzył, ale nie wiem, czy to była kwestia przypadku, czy po prostu tego, że był bardzo duży mróz. Ale I tylko gdzieś 2 tam razy. jakiś czujnik nie zadziałał. Tak, ale to tylko 2 razy się wydarzyło. Poza tym żadnych awarii, usterek, historii, z którymi bym sobie nie poradziła, nie było. A jeździłaś Kiją? Tak, ale jako pasażer. Zamieniłabyś się? Myślę, że nie. Bo w środku tam wydaje mi się, że jest troszeczkę mniej miejsca, a tu taki bardziej komfortowe jest to auto. To Grzesiek niech sobie jeździ Kiją, nie? Oczywiście, dlatego pracownicy dał większy. No to my jedziemy teraz MG. Moja droga, to powiedz mi tak, jak sięgnij pamięcią, cofnijmy się troszeczkę, szef przyszedł i powiedział: kochana, masz nowy samochód służbowy. No nic mi nie powiedział, szukał mnie. Oszukał, Tak. bo jakby powiedział, że będzie to chińskie auto, to byś pewnie go wyrzuciła za drzwi. Myślę, że chyba nie. Ale na pewno byłam zaskoczona, bo pojechaliśmy razem do Warszawy w jakiejś niewiadomej sprawie, a znaleźliśmy się w salonie MG, w którym właśnie odbieraliśmy ten samochód, więc nie byłam wcześniej absolutnie poinformowana, że taki plan jest. No I i- jak w ogóle, jak się dowiedziałaś, że to jest takie auto, miałaś w ogóle świadomość, że to jest chińskie, czy to nie chińskie, Nie, czy coś? nie miałam świadomości, bo generalnie wcześniej nie znałam tej marki. Natomiast zaskoczyło mnie to, że tak lekko się nim jeździ i generalnie on jest taki szybki, szybko reaguje. Miałam oczywiście stres, jak pierwszy raz jechałam z nim z Warszawy, no bo przecież to nowy samochód, No tak. nie wiadomo co się wydarzy, tak? Natomiast bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. W ogóle nie myślę o tym, że to jest jakieś chińskie auto, że to Chińczycy robili, bo są jakieś tam opinie oczywiście, no wszystko co chińskie to... No właśnie, tak, ale a propos tej jakości i tak dalej, no to Ty już jesteś przyzwyczajona do tej jakości MG. Jak ją oceniasz? Jeździłaś innym wiesz co, samochodem? tak, jeździłam innymi autami i generalnie bardzo dużym plusem jest to, że on jest bardzo ładnie w środku wykończony, prawda? Są te skórki, wszystko, nie ma jakichś takich tandetnych plastików, które się niszczą, gdzieś tam rysują i później no, nie ma jak tego wymienić, prawda? No tak. Wszędzie jest skóra, można sobie dbać o to, zabezpieczać jakimiś preparatami i na pewno to będzie bardziej żywotne niż te wszystkie plastiki. No tak, komuś się to piano black podoba, komuś nie, ale Tak. ewidentnie ergonomia w tym samochodzie jest zdecydowanie na plus. Tak. Więc jeśli chodzi o taką obsługę i dostęp do tych wszystkich rzeczy, ludzie narzekają na przykład, że dużo rzeczy jest dotykowych w ekranie, jest mało przycisków. Tobie to przeszkadza, czy się Nie, przyda? właśnie wiesz co, ja się przyzwyczaiłam do tego, ale myślę, że to jest prostsze, tak? Nie muszę szukać, chociaż na początku jeżdżąc autami, które miały tylko jakieś przyciski, no to też było dla mnie nowe. Natomiast gdzieś tam po tygodniu to już z automatu człowiek wie, tu szybko klika i to jest proste, tak? I szybko można zmienić różne parametry, wejść sobie w różne komponenty i Czyli wszystko tak jak ogarnęłaś. w telefonie, No. ogarnęłam tak. Oczywiście nie znam jeszcze wszystkich detali, bo jestem osobą zapracowaną i nie mam na to czasu. Ale wiesz, to też myślę, jest- że w trakcie jazdy Ale na to pewno. też jest ważne, bo wsiadasz do samochodu i nie masz wcale ochoty uczyć się, nie wiadomo, studiować książek, tylko po prostu masz mieć dostęp łatwy do wszystkich rzeczy, które są i jest to w miarę intuicyjne. Tak, nie czytałam instrukcji, muszę się przyznać, więc wszystko, co tu odkryłam, to gdzieś tam było metodą prób i błędów, ale właśnie jest to takie intuicyjne, tak? Czyli nie trzeba przeczytać 200-stronicowej instrukcji, żeby się dowiedzieć, jak włączyć światło w samochodzie. No właśnie, a powiedz mi tak, bo tutaj widzę jakieś klucze, tu widzę okulary, Tak, to moje, brakuje to moje. schowków, czy tak po prostu masz, że... Nie, po prostu wsadzam schowków, myślę, że tu nie potrzeba jest nie wiadomo ile, dlatego że z Tu ci tego to zajdzie. nigdy nie korzystam.
Natomiast Czyli z na tego takie- też nie. z tego korzystam. Tam wożę długopisy, jak jeżdżę na budowę do klientów na pomiary. Miarki, telefon, czasem jakieś potrzebne takie pierdoły. Także to myślę, że miejsc wystarczy. Są fajne schowki w drzwiach, także tutaj też można sobie wstawić, nie wiem, czy butelkę z wodą, czy cokolwiek. Więc więcej nie potrzeba jest tego. No dobra, to Im teraz więcej powiedz, schowków, tym więcej sprzątania. to prawda. Tam tutaj taka skórka sztuczna oczywiście, ale łatwo Ale ładnie utrzymać wygląda. Tak, ładnie i łatwo utrzymać w czystości. Tak. To teraz najważniejsza chyba rzecz. Jak się tym samochodem tobie jeździ? W sensie, czy jest dynamiczny, czy dużo pali, czy mało pali, czy coś byś zmieniła w stylu prowadzenia tego auta? Wiesz co, myślę, że nie. Na pewno jest... jeździ tak szybko reaguje, jest taki zrywny, więc w porównaniu z tym Volvo, którym wcześniej jeździłam, no to miałam wrażenie, że ten samochód, jak wsiadam do niego, już jest taki leciutki, bo tamten to już zupełnie inaczej, to taki ciężki, no jak czołg dosłownie. Więc jak się przesiadłam po tygodniu, bo musiałam jechać coś załatwić, różnica była ogromna. Więc łatwo się do tego przyzwyczaić, bo jest bardzo komfortowe i nie ma tu jakichś takich minusów, nie wiem, detali, które bym zauważyła, które mi przeszkadzają. Oczywiście niektórzy mogą narzekać, że pikają wszelkie ograniczenia prędkości, dlatego jedziemy 48, prawda? Tak jest. Natomiast też jeśli komuś to bardzo przeszkadza i gdzieś tam jest w trasie, można to łatwo wyłączyć, więc... Ale to ma też jest problemu. taki dodatkowy plus, bo wiemy, gdzie są jakie ograniczenia, tak? Czasami, nie wiem, rozmawiamy przez telefon i człowiek się Zamyślisz zapomni, się, zamyśli się, nie wiem, nie widzi, nie spojrzy, tak? A zawieszenie? Komfortowe, sztywne, twarde, niewygodne? Tak. Na tym to się nie bardzo znam, ale No tak, generalnie wiesz. jeździ się komfortowo. No właśnie. I jeszcze jedno, bo o jedno jeszcze chciałem Cię zapytać. Czy to jest cicho w środku? Bo jeździsz głównie w trasy, czy głównie tak w takich właśnie miejsko-podmiejskich Wiesz klimatach? co, różnie. Zdarza się, że jadę też w dłuższe trasy, więc generalnie jest cicho. Lubię sobie włączyć, nie wiem, czy jakiś podcast, czy coś i normalnie mogę się skupić na tym, co do mnie mówią. Nie wiem, nie słyszę jakichś szumów gdzieś tutaj. No chyba, że sobie otworzę szybę w trakcie jazdy, to już wtedy to nie działa. A powiedz mi, bo tak, patrzę i tu faktycznie ja w ogóle mam rzadko okazję jeździć na prawym fotelu, więc korzystam z tego i też się rozglądam, jak w tym samochodzie wygląda. Mówisz, że jeździsz z rodziną. Tak, czasami się zdarza, że jeżdżę z No rodziną. właśnie. Nie Dużo zawsze w tam mają komplecie. miejsca? Tak, wiesz co, mam syna, który generalnie jest dość wysoki, bo ma ponad 1,80 m wzrostu. Wspaniale. I w poprzednich autach narzekał, że on ma mało miejsca z tyłu, wiesz, kolanami dotyka fotela, mamo odsuń się, mamo przesuń fotel. On się generalnie tam nie mieścił po prostu, tak? Więc dla takich osób, które gdzieś tam mają większy gabaryt albo są wysokie, no w części aut niestety jest jakiś tam problem. Natomiast tu nie zgłaszał mi jakichś uwag, więc myślę, że chyba jest dobrze. Bo tobie siedzi się wygodnie. Mi bardzo. Jest zapamiętane ustawienie fotela, więc fajne jest to, bardzo mi się podoba ten gadżet, że w momencie, kiedy samochód zatrzymuje, że ten fotelik się ładnie cofa, możesz sobie elegancko wyjść, nie wciskasz się za tą kierownicę, więc to też dla kobiet, które, nie wiem, chodzą w sukienkach, w jakichś płaszczach i tak dalej, no jest też to takie dosyć komfortowe, tak? Masz więcej miejsca, żeby się tu wpasować. To co, jak następne auto będziesz miała służbowe, to Grześka poprosisz O o to tą samo. samą markę? Może inną wersję, ale może być MG. Laurka? Nie sądzę, moi drodzy, bo to jest czysta prawda. Głos ludu. Wasz głos. Więc jeśli chcielibyście sami opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach, o swoich obserwacjach z użytkowania chińskiego samochodu, piszcie do nas na Instagramie, piszcie w komentarzach, zgłaszajcie się do nas. My chętnie do Was przyjedziemy, no i wypytamy Was, co jest w chińskich samochodach fajnego, co jest niefajnego. Piszcie do nas na Instagramie, piszcie w komentarzach, dzwońcie do Silnego. Do mnie nie dzwońcie, bo i tak nie odbieram telefonu. Aha, a jeśli byście się zastanawiali, że ten odcinek jest sponsorowany i MG nam za niego zapłaciło, no to musiałoby zapłacić Grześkowi. Także się chyba nie jest zainteresowany. Bo na co dzień jeździ Ferrari.